W dzisiejszym odcinku opowiem o orientacji seksualnej, o której mówi się bardzo niewiele, a wielu ludzi nawet niekoniecznie uważa to za orientację. A mianowicie opowiem o aseksualizmie. Mam na imię Monika, jestem psychologiem i autorką bloga Psycholog Pisze, a na kanale Psychologia na co dzień dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z szeroko rozumianej psychologii. A zatem jeżeli jest to tematyka, która Was interesuje, to zachęcam do subskrypcji, do klikania w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco i do dzielenia się swoją refleksją w komentarzu. Aseksualizm jest bardzo nierozumianą i nieakceptowaną tak naprawdę orientacją seksualną. Intymność taka seksualna jest dla wielu ludzi bardzo ważna. Bardzo wielu ludzi określa siebie względem jakiejś tam orientacji czy jakiejś tam seksualnej identyfikacji. Dlatego właśnie aseksualizm może być nawet poddany ostracyzmowi. I teraz tak, osoby aseksualne, one nie potrzebują współczucia, one nie potrzebują tego, żeby ktoś je głaskał po główce i tak dalej. One chcą przede wszystkim czego? Zrozumienia. I spróbuję Wam trochę wyjaśnić i trochę pokazać ich punkt widzenia w dzisiejszym odcinku. A zatem zacznijmy. Aseksualność jest szeroko tłumaczona jako brak pociągu seksualnego. Osoby aseksualne nie czują tego pociągu, takiej atrakcyjności związanej z seksem i z namiętnością do innych ludzi. Szacuje się, że około 1% populacji identyfikuje się jako osoby aseksualne, natomiast seksuolodzy twierdzą, że ta liczba może być nawet trochę wyższa, natomiast osoby aseksualne trochę się obawiają ujawnienia. Pamiętajmy o tym, że aseksualizm to jest orientacja seksualna i ona może działać jakby w tandemie z orientacją na przykład hetero, bi czy homoseksualną. To znaczy aseksualizm w takim przypadku jest na przykład brakiem pociągu seksualnego do osób tej samej płci, obu płci lub płci przeciwnej. Niektóre osoby aseksualne nawet nie randkują. Oznacza to, że prawdopodobnie dotyczy ich również coś takiego, co nazywamy aromantyzmem albo aromantycznością. To znaczy nie mają potrzeby chodzenia na randki i nie mają potrzeby ani takiego poczucia, że chcą czy potrzebują się w kimkolwiek zakochać. Tutaj w tym przypadku, jeśli chodzi o aromantyczność, nie tylko chodzi o pociąg seksualny, ale także o taką miłość romantyczną związaną z pozytywnymi emocjami. Ale niektóre osoby aseksualne jak najbardziej randkują, umawiają się i zawierają związki. Aseksualność to nie jest lęk przed intymnością, to jest brak takiej potrzeby i brak poczucia tego, że intymność jest ważna. Natomiast niektóre osoby aseksualne rzeczywiście umawiają się na randki, spotykają się, tworzą związki w pełni spełnione i to niekoniecznie musi być związek osoby aseksualnej z drugą osobą aseksualną, ale jeżeli partner, który jest homo, hetero czy biseksualny, akceptuje to, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób żyje osoba aseksualna, to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Aseksualność to nie jest również celibat. Osoby, które pozostają w celibacie, podjęły taką decyzję, to był ich wybór, że chcą żyć w celibacie. Natomiast osoby aseksualne, aseksualność jest ich orientacją seksualną, a zatem takie się urodziły, tak żyją i takich życiowych wyborów dokonują. Aseksualność to nie jest zaburzenie, to nie jest lęk przed seksem, to nie jest lęk przed seksualnością, to nie jest żaden problem natury psychicznej czy tym bardziej medycznej. Aseksualność czy aseksualizm to jest orientacja seksualna, a zatem coś, z czym się urodziliśmy i z czym żyjemy. Osoby aseksualne mogą czuć bardzo dużą presję w związku z tym, że nie mają pociągu seksualnego do innych ludzi, mogą czuć się wykluczone, mogą czuć się stygmatyzowane i tutaj na tym polu mogą się pojawić dodatkowe problemy, na przykład jakieś załamania nerwowe i różne depresyjne sytuacje. Natomiast sam aseksualizm chorobą nie jest i nie trzeba go leczyć. I na sam koniec. Aseksualność to jest pewne spektrum. Nie każdy człowiek leży dokładnie w tym samym miejscu. Są ludzie, którzy mogą czerpać radość z kontaktów seksualnych z najbliższą osobą. Są osoby, które absolutnie nie mają w tym zainteresowania. Są również osoby aseksualne, które na przykład się masturbują i odkrywają seksualność same dla siebie i same ze sobą. I tak samo jak w każdym innym przypadku, tak samo jak w każdej innej orientacji, możemy chcieć czegoś próbować, możemy chcieć eksperymentować, możemy w ogóle cokolwiek odrzucić, bo nam to absolutnie nie pasuje. I to jest zupełnie w porządku, to jest zupełnie naturalne i tak samo jest u aseksualistów.
O aseksualności, tak jak i o innych orientacjach seksualnych, można by było mówić zapewne godzinami. Mam nadzieję, że ten filmik odpowiedział na Wasze najważniejsze pytania, rozwiał Wasze największe wątpliwości. I jeżeli jest coś, co chcielibyście dodać albo o co chcielibyście zapytać, to zapraszam do komentarzy pod filmem.